Hej, tu Kasia i Michał i nasza kefalońska przygoda. Mamy nadzieję, że po pierwszym naszym filmie nie trzeba was przekonywać, że ta wyspa to prawdziwy raj na ziemi. Jest jak w bajce, a jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka, to koniecznie nadrabiajcie zaległości. W tym odcinku odwiedzimy urokliwe miejscowości Assos i Fiskardo. Zachwycimy się spektakularnym zachodem na plaży Myrtos i odpoczniemy na ukrytej perełce, plaży Horgota. Nie zabraknie też kulinarnej uczty z lokalnymi specjałami, które koniecznie trzeba spróbować na tej wyspie. Ale jak w każdej bajce pojawią się chwile grozy. Tym razem był to paragon grozy, który pokażemy wam, byście uniknęli naszych błędów. Na potrzeby tej serii filmów podzieliliśmy Kefalonię na 3 części: zachodnią, północną i południową. W tym odcinku zapraszamy na północ wyspy, gdzie kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy w przepięknej, bardzo klimatycznej restauracji z fajnym ogródkiem, z fajnym widokiem na zamek i zatokę w Assos, w malutkiej wioseczce. Zdecydowaliśmy się, żeby coś przekąsić takiego bardzo drobnego, więc zamówiliśmy jakieś cacyki, oliwki, chleb z pastą oliwkową, tak wiecie, żeby tylko sobie troszkę podziubać. No i do tego zamówiliśmy wino Robola. Jeśli chodzi o wino Robola, to jest taki autochtoniczny szczep uprawiany właśnie w Kefalonii, podobno już od XII wieku. Ale przyznam wam się szczerze, że próbowałam tego szczepu, lampki wina w Lixurii i zupełnie mi nie podeszło. Wiedziałam, że to jest wino o dość wysokiej kwasowości, ale tamto to był taki kwasiur, więc uznałam, okej, to raczej nie jest moja bajka, raczej się z tym winem nie polubimy. Natomiast rozmawiając tutaj z panem, który nas obsługiwał, faktycznie przekonał mnie, mówi: spróbuj, mam taką robolę być może z innej winnicy, może ona będzie dla ciebie lepsza. No i powiem wam, to jest zupełnie inne wino. Fakt faktem, że czuć tą kwasowość, ale to jest zupełnie inne wino. Można wyczuć w niej takie aromaty cytrusów, troszeczkę brzoskwinia, zielone jabłko, jak się tam gdzieś tam mocno wgryziecie w to. I faktycznie jest taki bardzo mocny finish. I to jest takie mineralne wino, można powiedzieć takie troszeczkę krzemowe, ale myślę, że to wino zdecydowanie mogę wam polecić. Nawet jeśli będziecie chcieli sobie zrobić jakieś zakupy do domu, to jest na Kefalonii szlak winnic, więc możecie sobie przejechać tym szlakiem, odwiedzić różne winnice i podegustować różne odmiany roboli i sprawdzicie, która wam najbardziej pasuje. Ta, jak u mnie, wygrywa. Historia weneckiej twierdzy w Assos sięga XVI wieku, kiedy mieszkańcy wyspy wysłali delegację właśnie do Wenecji z prośbą o zgodę na wybudowanie nowej twierdzy obronnej. Dotychczas na wyspie istniała tylko jedna twierdza, twierdza świętego Jerzego w Argostoli, natomiast nie była ona wystarczająca, żeby obronić wyspę przed atakami Turków i piratów. Twierdzę wybudowano bardzo szybko. Pochłonęła ona oczywiście bardzo dużo pieniędzy i została wybudowana praktycznie taką niewolniczą pracą okolicznych mieszkańców, którzy w tamtym czasie pracowali tutaj zupełnie za darmo. W takim szczytowym momencie w murach twierdzy było 60 budynków publicznych i 200 prywatnych, więc możecie sobie wyobrazić, że ona była naprawdę duża. Jej strategiczne położenie sprawiało, że była ona, można powiedzieć, praktycznie twierdzą nie do zdobycia, ale miała jeden poważny mankament. Mianowicie bardzo łatwo było ją odciąć od zapasów żywności, wody pitnej czy broni. Ale już bardzo szybko, bo zaledwie 100 lat później, straciła swoje strategiczne znaczenie, gdyż Wenecjanie odbili od Turków pobliską Lewkadę i w związku z tym tereny okoliczne stały się dużo bardziej bezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o taką nowożytną historię tego miejsca, to po II wojnie światowej zaczęło funkcjonować tutaj więzienie.
które funkcjonowało tutaj aż do 1953 roku, czyli w zasadzie do trzęsienia ziemi. Wejście do ruin jest zupełnie bezpłatne, ale nie odbywa się tak zupełnie bezwysiłkowo, bo żeby się tam dostać, musicie sobie zrobić mały spacerek. Ponad 2 km, ale przewyższeń jest ponad 120 metrów. Na szczęście droga jest bardzo przyjemna, widokowa, są piękne widoki na Assos. Po jednej stronie mamy różne drzewka, iglaki, pinie i jest naprawdę fajna, utwardzona droga, więc nam ten spacer zajął około pół godzinki. Plażyczka, plażeńka, taka malutka plażunia w Assos. Zresztą tak jak sama miejscowość, no wiecie, około 100 mieszkańców, no to metropolia to nie jest, ale jest tak totalnie urokliwa i zachwyciła nas chyba najbardziej do tej pory ze wszystkich takich miejscowości na Kefalonii. Argostoli, Lixouri, tak moim zdaniem szału nie robi, natomiast Assos jest niezwykle klimatyczne i naprawdę przepiękne i ma właśnie taką małą plażę, nie można chyba powiedzieć, że miejską, tylko raczej trzeba byłoby powiedzieć wiejską, która jest naprawdę malutka, kamienista, jest bardzo płytko w zatoczce, sumuje tutaj kilka łodzi. Jest trochę leżaków, tych leżaków jest naprawdę mało, bo w zeszłym roku w Grecji wprowadzono przepis, że leżaki muszą być ustawione co najmniej 4 metry od morza i na plażach ma pozostawać 70% powierzchni wolnej od leżaków. Ma to sprzyjać właśnie ochronie ekosystemu i temu, żeby każdy mógł się rozłożyć z własnym ręcznikiem i nie musiał płacić za leżaki, tak jak to jest w niektórych krajach. I tutaj, jak widać, jest to respektowane. W zeszłym roku, z tego co wiem, to posypały się mandaty, chociażby w Pardze, która jest przecież przepiękna. Zobaczcie sobie zresztą nasz film z Pargi. No to tam było dość ciasno, jeśli chodzi o te leżaki, a tutaj naprawdę jest luz, więc bardzo fajna plażyczka miejsko-wiejska. Bom lubi. Plaża Porto Atera to plaża, której tak naprawdę nie było w planie, ale odkryliśmy ją przez przypadek, szukając jedzenia i bardzo dobrze, że ją odkryliśmy. Oczywiście nie przypisujemy sobie zasług odkrycia w ogóle tej plaży, ale po prostu na naszej mapie najpiękniejszych plaż jej nie było, a myślę, że jest naprawdę bardzo urokliwa. Jest fajny dojazd, wprawdzie nie ma parkingu, trzeba parkować przy ulicy, są 2 tawerny z rybkami i owocami morza. Widok właśnie na piękne takie wzgórza, które są porośnięte drzewami, małą wysepkę. Jest spokojnie, łagodne zejście do morza, piaszczysta, fajna. Korzystamy z jednej z 2 tawern, które znajdują się przy Porto Atenas. Wybieramy tą, która jest ładniejsza, bo na Google Maps mają takie same oceny, więc wybraliśmy tą, która wygląda ładniej i ma ładniejszy widok, bo może jesteśmy troszkę wyżej niż ta druga. Tawerna Gialos. Tradycyjna kuchnia grecka, głównie oparta o owoce morza, sery, no to na czym polega Grecja, oczywiście warzywa. Nie jesteśmy jakoś bardzo głodni, więc bierzemy takie bardziej przystawki. Sardynki z grilla, oczywiście w oliwie z oliwek. Smażoną cukinię, ona jest zrobiona w takiej lekkiej tempurze. Trochę jak chipsy jest. Pyszna, zupełnie inna niż wczoraj jedliśmy. I na koniec też taka klasyczna zapiekanka bourguignon. To jest zapiekany ser feta z pomidorami, papryką i ostrymi przyprawami. Dodawany jest też do tego żółty ser, żeby się tak ciągnął. Przyznam, że nie próbowałem jeszcze, bo tak wszystko przyszło akurat w jednej chwili, więc zacznę od tego. Feta, czerwona papryka słodka, pomidory. Pogłoski o tym, że to jest pikantne, są mocno przesadzone. Faktycznie czuć delikatną paprykę wędzoną. Jest fajne. I jeszcze przyszedł fajny chlebek. Taki chrupiący. Kasia już przed chwilą kromeczkę wciągnęła. Może będzie słychać. Jak to chrupie. No jest po prostu rewelka. Jeszcze wciągnę krewetkę i kończymy tego live'a. Sardynkę, oczywiście. No tradycja Morza Śródziemnego, sardynki grillowane.
Na pewno znacie to z Chorwacji albo z innych miejsc. No, pyszka, pyszka, pyszka. Naprawdę, uwielbiam taką prostą kuchnię. Wielokrotnie to powtarzam, że niepotrzebne są gwiazdki Michelin i wymyślone mikropotrawy, tylko to, co wymyślili nasi przodkowie, na czym przeżyli setki czy tysiące lat. Tu nie trzeba nic zmieniać. Rewelacja. Polecam. Jeszcze piwerko z takim widokiem. Przed nami kolejna, mam nadzieję, że piękna plaża i że widoki, które tam zastaniemy, będą warte naszego wysiłku. Dlatego, bo plaża nie jest tak łatwo dostępna. Czeka nas 2,5 km spaceru. Samochód zostawiamy na takim małym parkingu, można powiedzieć, chociaż no wiecie, no nie jest jakiś super przygotowany parking, po prostu jest trochę ubitego placu, gdzie można zostawić auto i mykamy 2,5 km. Trochę mnie martwi ten wiatr, bo wiadomo, że jak jest ciepło i wieje, to jest zimno. Na razie jest ciepło, ale wieje, więc wiecie. Michał się i tak topi, ale dla mnie to tak zobaczymy, jak będzie. Zapraszamy. Po 700 metrach trzeba wejść w taką wąską ścieżkę, więc tutaj już naprawdę nie da się dojechać, bo do tej pory jest shooter, więc są tam 2-3 samochody, które dojechały tutaj. No i oczywiście można, tylko pamiętajcie, że jeśli macie samochód z wypożyczalni, to niektóre wypożyczalnie mają zamontowane GPS-y i mają zakaz wjazdu na tego typu shooterowe drogi, więc jak będziecie zwracać samochód, to może się okazać, że będziecie mieli dodatkową niespodziankę w postaci na przykład naliczonej kary, więc czytajcie umowę i sprawdzajcie, czy na pewno możecie wjeżdżać na takie drogi. Jeśli chodzi o długość naszego spaceru, to wyszło nam 2,6 km. Zajęło nam to 50 minut i ja bardzo szybko zmieniłam moje sandałki na pełne buty, a kiecka wylądowała w torbie, bo to zdecydowanie nie jest taka trasa na tego typu fanaberię. Jest dużo kamieni, które są śliskie, łatwo można zwichnąć kostkę, więc raczej naprawdę pełne buty. Mijaliśmy taką parę, gdzie dziewczyna szła w klapkach. No to doszli chyba jakieś 45 minut po nas, ale ja nie chcę jej widzieć, jak ona będzie wracać. Zwłaszcza, że na samym początku tego szlaku jest znak, że klapki i japonki nie. Ale ludzie o tym jakoś nie myślą. Myślę, że to jest trochę mało odpowiedzialne. Czy ta trasa jest tego warta? Jeśli chodzi o początek sezonu, tak jak teraz maj, myślę, że tak. Ta plaża jest naprawdę piękna. Oprócz nas są tutaj dzisiaj 3 parki, więc fajnie. I 1 jacht, co ciekawe, pod polską banderą, więc jest fajnie, miło, przyjemnie. Natomiast w takim sezonowym upale, jak lipiec, sierpień, to przyznam szczerze, że chyba nie, dlatego, bo cała Kefalonia ma mnóstwo pięknych plaż, które są dużo łatwiej dostępne i nie jestem przekonana, czy jest to warte aż takiego wysiłku, no ale oczywiście musicie sobie to rozważyć sami. Czy jest ładna? Na pewno jest. Czy warto? To zależy. Dotarliśmy, udało nam się wrócić. Jeśli chodzi o drogę powrotną, to zajęła nam w zasadzie tyle samo czasu, ile droga w dół. Chociaż musieliśmy w pewnym momencie zawrócić, bo zgubiliśmy szlak. Szlak jest naprawdę bardzo słabo oznaczony. Być może w sezonie, kiedy te ścieżki między roślinami są lepiej wydeptane, jest go łatwiej odnaleźć. Natomiast tak jak teraz, kiedy jest początek sezonu, no to naprawdę trzeba się pilnować. No my chodzimy dość dużo po górach, więc jakby dla nas ta trasa nie stanowiła aż takiego dużego problemu, ale pamiętajcie o upale, o wodzie i o dobrych butach i zdecydowanie to nie jest trasa na wycieczkę na przykład z małymi dziećmi. Natomiast do tej plaży organizowane są też rejsy. Łódką można zobaczyć tą plażę od strony morza i wtedy tam jest przystanek na krótkie plażowanie, no to wtedy zdecydowanie warto. Plaża Vouty, niedaleko wioski Zola. Dojazd do niej jest wprawdzie asfaltową drogą, ale jest ona dość wąska i dość stroma. Natomiast tutaj jest parking. Sama plaża jest mała, taka żwirkowa. Wejście do wody jest łagodne, ale szybko robi się głęboko i też szybko robi się tutaj cień. W ciągu dnia jest ona raczej taka zacieniona, bo słońce jest od południa jakby za górą. Więc to może być plusem, chociaż wiadomo, że w sezonie ono też będzie trochę inaczej jeszcze operować niż teraz. Są leżaki płatne i parasole za 15 € za cały dzień, jest bar, są prysznice, są toalety, więc
całkiem niezła, przyjemna, fajna plaża. Plaża Myrtos to plaża, którą zobaczycie absolutnie w każdym folderze, który będzie promował Kefalonie. Jedna z kilku takich plaż ikon, można powiedzieć. Czy zasłużenie? Zdecydowanie tak. Można dojechać tutaj pod samą plażę. Plaża jest naprawdę długa, ma prawie kilometr długości, bardzo szeroka i powierzchniowo jest naprawdę spora. Jest fajne, łagodne zejście do wody. Plaża jest taka żwirkowo-piaskowa, ale dość szybko robi się głęboko. Jak Michał pływał, to mówi, że tak parę metrów i jest ponad 2 metry głębokości, więc trzeba uważać, ale za to jest zabawa, jest fajnie. Są toalety, poza sezonem niestety nieczynne, ale nie ma tutaj żadnej tawerny czy baru. Jeśli chodzi o takie atrakcje, to dopiero w wiosce powyżej, ale to zdecydowanie nie jest taki spacerek na piechotę, tylko trzeba już podjechać samochodem. Ta plaża jest też bardzo popularna, jeśli chodzi o zachody słońca, bo ma właśnie zachodnią ekspozycję, więc właśnie czekamy na zachód słońca, który będzie tutaj, mam nadzieję, bajeczny. A po drodze, jak będziecie jechać, na górze są też 2 punkty widokowe, skąd właśnie jest taki bardzo fajny widok z góry na tą plażę i ona już wtedy robi wrażenie, więc niezależnie czy ją zobaczycie z dołu czy z góry, naprawdę warto ją zobaczyć. Assos, taka malutka wioseczka, bardzo nam się spodobała. Jest tak kameralna, malusieńka i tak przyjemna, kolorowa, po prostu kwintesencja Grecji w Grecji. No i bardzo nam też się spodobał wieczór wczoraj w restauracji Nefia Night. Bardzo przyjemny ogródek, fajna restauracja, świetna obsługa, doskonała kuchnia i podają dobre wina. Wiedzą, co chcą podawać, mają bardzo duży wybór win. Wczoraj postawiliśmy na robole, dzisiaj postawiliśmy na robole jeszcze raz. Tylko tym razem taką robioną bio, jeszcze bardziej delikatną. Ja nie jestem specjalistą od wina, bardziej się piwami zajmuję. Ale winko jest bardzo, bardzo delikatne, takie stonowane, leciutko słodkie, chociaż jest to wino wytrawne. Dobra, jeżeli chodzi o jedzenie, to Kasia sobie wzięła na rozgrzewkę zupę rybną. Patrzcie na tą porcję, to jest naprawdę solidna porcja. Jest tutaj dużo warzyw, dużo ryby. I naprawdę smakuje świetnie. Nie jest ona tak bardzo, powiedzmy, morska, jak na przykład zupa z kamieniem w Chorwacji. Są też smaki takich małżyk wygotowanych i tak dalej, ale jest świetna. Do tego oczywiście cacyki plus pita i tyrokaftiri, to jest taka grecka pasta serowa z serofety. Do tego jest jogurt grecki i papryczki chili, bądź też pieprz chili cayenne dla ostrości, plus oliwa z oliwek i sok z cytryny. Tego jeszcze wcześniej nie jadłem, więc zaraz przetestujemy. Tak, pierwszy rzut feta, drugi rzut czuć. Czuć, jest to pikantne, lekko, ale naprawdę bardzo delikatny, stonowane, chociaż finisz robi się taki bardziej wyrafinowany. A w ogóle co się jeszcze wydarzyło w trakcie tej przebywania w tym ogródku przed chwilą? Byliśmy świadkami próby upolowania barakudy. Rybki się tutaj chowały zaraz przy brzegu plaży. No niestety panu się nie udało. Chybił dosłownie o centymetr i ktoś by miał świetną rybkę jeszcze dzisiaj na kolację albo jutro na obiad. W każdym razie restauracja jest świetna. Jeżeli będziecie na Kefalonii i w okolicach Assos, z czystym sercem polecam. Na plaży Jeruzalem dopiero trwają przygotowania do sezonu. Leżaki jeszcze nie są rozłożone, ale pewnie się tutaj pojawią, bo już widać, że zostały przywiezione. Jest jedna tawerna, dojazd asfaltową drogą dość daleko od tej miejscowości, wioski, która jest tutaj najbliżej. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że większość tych plaż jest trochę oddalona od takiej bazy noclegowej, więc jeśli nie macie samochodu, no to czeka Was dość konkretny spacerek codziennie. Natomiast plaża dość przyjemna, ale może nie robi takiego szału jak te, które widzieliśmy do tej pory. Kamienista w zatoczce z widokiem na skalistą wyspę, dość mała. No taka plaża jak plaża. Szału nie ma.
Kolejna miejscowość, która skradła nasze serca na Kefalonii, to Fiskardo. Fiskardo zdecydowanie wyróżnia się z tych miejscowości, które do tej pory widzieliśmy, dlatego, bo praktycznie jako jedyne nie ucierpiało w trzęsieniu ziemi w 1953 roku. Więc kiedy tutaj przyjedziecie, możecie zobaczyć ślady weneckiej zabudowy, kamienice z XVII wieku. Jest wprawdzie sporo takich ruin, ale to wszystko dlatego, że cała miejscowość jest objęta takim programem ochrony tych oryginalnych osad i żeby tutaj cokolwiek wyremontować, no to oczywiście potrzeba jest zgoda konserwatora zabytków i nic, absolutnie nic nie może zostać tutaj wyburzone. Jeśli chodzi o tą miejscowość, to głównie jest to port, taki mini porcik i marina, gdzie cumują jachty naprawdę bogaci ludzie. Spędzają tutaj wakacje tacy celebryci jak Madonna, Tom Hanks, Guy Ritchie czy projektant Giorgio Armani i oczywiście nie wynajmują tutaj raczej apartamentów, tylko cumują tutaj swoje jachty. I powiem Wam, że nawet jeśli nie przyjedziecie tutaj na dłużej, nie wynajmiecie sobie tutaj apartamentu, to i tak warto tu wpaść chociaż na chwilę, żeby po prostu to zobaczyć i pobyć tutaj moment. Ceny, jeśli chodzi o sklepy, no to widać, że to jest nastawienie na zupełnie innego klienta. Jak wejdziecie sobie do pierwszego lepszego sklepu, no to można powiedzieć, że ceny są razy 3 tego, co w Argostoli. Pierwsza lepsza lniana koszula, no to jest jakieś 100 euro. Więc tanio nie jest, no ale coś za coś. Plaża w Fiskardo, podobnie jak plaża w Assos, jest naprawdę maleńka. I o ile tak jak teraz w maju możecie ją mieć całą tylko dla siebie, bo nie ma tutaj ani pół człowieka, tak w miesiącach letnich jak lipiec, sierpień, myślę, że amatorów plażowania blisko miejsca, gdzie wynajmują apartamenty, nie brakuje i może ona być naprawdę zatłoczona. Do innych plaż jednak trzeba wziąć samochód i kawałek dojechać, a tą mają praktycznie pod nosem, więc przypuszczam, że jest tutaj tłoczno. W gratisie za to macie widoki na przepływające promy i jachty, bo z Fiskardo możecie wziąć prom na Lefkadę albo na Itakę i odwiedzić także sąsiednie wyspy. Plaża ma łagodne zejście do wody, jest taka żwirkowo-kamienista, bardzo przyjemna, w cieniu drzew można się położyć, ale naprawdę bardzo, bardzo malutka. Jeśli chodzi jeszcze o zabytki w Fiskardo, to możecie tutaj znaleźć ruiny rzymskiego cmentarza, ale to są naprawdę ruiny, czyli trochę kamieni, latarnię wenecką, która przestała pełnić swoją funkcję dopiero pod koniec XIX wieku i znacznie młodszą kawałek dalej kolejną latarnię. Ale tak jak powiedziałam, samo miasteczko jest naprawdę urocze, więc nie o zabytki tutaj chodzi, a o klimat. Niedaleko Fiskardo mamy plażę Emblisi. Naprawdę fajna plaża. Taka dość mała, kamienista, ale dookoła jest położona w takiej zatoczce z takimi skalnymi półkami, gdzie też można rozłożyć się z ręcznikiem. Jeśli chodzi o udogodnienia, no to szału nie ma, ale jest kantyna, w której możecie kupić coś do picia. Nie ma niestety toalet ani prysznicy. Jest zaledwie taka budka, gdzie można się przebrać, ale dookoła jest dużo zieleni. Parking całkiem malutki, no ale plaża też mała. Myślę, że dość ciekawa i warta rozważenia, jeśli będziecie stacjonować w okolicach Fiskardo. Plaża Horgota. Wygląda na to, że odkryliśmy małą perełkę Kefalonii. Małą, bo plaża jest naprawdę malutka, a dojazd do niej wcale nie jest prosty, bo od głównej drogi to jest jakieś 7,5 km, dość stromą drogą, bo przewyższenie jest 500 metrów. Natomiast do samego końca doprowadzony jest asfalt. Wprawdzie nie ma parkingu i nie ma żadnych udogodnień. Nic tu nie ma. Ale co jest? Są widoki. Są stare drzewa oliwne praktycznie przy samej plaży i niesamowity klimat. Naprawdę niesamowity klimat. Plaża zresztą posłużyła jako plan filmowy dla jednego z greckich filmów i wcale się temu nie dziwię, bo ja mogłabym tutaj siedzieć godzinami i patrzeć na tą Itakę, która jest naprzeciwko nas. Aż żałuję, że dzisiaj nie ma takiej lepszej pogody na plażowanie, bo niestety słońce schowało nam się za chmurami. Jest ciepło, ale nie za ciepło. Jak widzicie, mam bluzę, więc to zdecydowanie nie jest taka typowo plażowa pogoda. Ale i tak uważam, że warto było tutaj przyjechać.
Agia Efimia to kiedyś była po prostu wioska rybacka, która na ten moment pretenduje do bycia kurortem albo przynajmniej miejscowością o profilu turystycznym. Jeśli chodzi o architekturę, to możecie tutaj znaleźć takie weneckie wpływy, ale niestety sama wioska została zniszczona w tym trzęsieniu ziemi w 1953 roku, a to, co możemy zobaczyć dzisiaj, to, co zostało odbudowane właśnie nadal w takim weneckim stylu. Jest marina, jest mały port, więc całkiem sympatycznie, jest sporo knajpek i myślę, że w sezonie takim turystycznym, no to pewnie jest to dość zatłoczona miejscowość. Jedziemy dalej wzdłuż Kefalonii. Po ogromnych wzgórzach i krętych drogach zjechaliśmy znowu nad morze do miejscowości Agia Efimia. No i tutaj już o godzinie 16:30 postanowiliśmy zjeść obiad, bo już troszkę zgłodniliśmy. I wytrafiliśmy do restauracji Sea Rocks WSWS i zapytaliśmy o rybę dnia, bo jakby potykacz prosił o to, żeby pytać o rybę dnia, bądź danie dnia, zupę dnia. No i rybą dnia okazał się pargus różowy. Jest to ryba, która występuje w tych wodach, jak najbardziej, świeżutko złowiona dzisiaj. No i jest to bardzo ceniona przez Greków ryba, podawana zazwyczaj na grillu. Ceniona jest właśnie za to białe mięso, które już tutaj można zobaczyć. Już mamy to wefiletowane, więc sobie pozwolę zabrać kawałeczek. Oczywiście cytrynka, jakby to bez tego nie ruszymy. I jeszcze co mamy? Horta, czyli tradycyjne zielenina grecka, zrywana na łąkach. Takie zioła plus takie kapustowate liście, jakieś mniszki, masa tam różnych rzeczy. W każdej wiosce jest zupełnie co innego zbieranego. Oni doskonale wiedzą, co zebrać. Ale no dobra, przejdźmy do meritum głównego punktu programu, o tej ryby. O matko, ale ryba jest naprawdę mega delikatna, rozpływa się niemal w ustach. Super, jeszcze tą hortkę machniemy. Jest tak bardzo delikatnie gotowane na parze, plus wymieszane z oliwą z oliwek. Super, samo zdrowie, mega. Jeśli chodzi o ceny w tym lokalu, to rachunek wyszedł 95 euro, więc nie mało. Tak, widoki 5/5. Naprawdę bardzo fajny taras z widokiem na morze. Jedzenie dobre, bo jeśli chodzi o smak, to nie ma się do czego doczepić. Jeśli chodzi o obsługę, też bardzo miła, fajna, ale uważam, że jakby stosunek jakości do ceny nie jest tego warte, biorąc pod uwagę miejsca, w których wcześniej jedliśmy, gdzie płaciliśmy niecałą połowę z tego i tak naprawdę wytaczaliśmy się z tego miejsca, no to tutaj zapłaciliśmy to za rybę, zioła, te takie trawska, które są zbierane po prostu tutaj na Kefalonii, no i 2 lampki wina i 1 piwo i woda, więc trochę dużo, ale też to jest nasza oczywiście wina, że nie zapytaliśmy, ile to będzie kosztować. Pani poleciła nam danie dnia, rybę, która została dzisiaj złowiona. Trochę zasugerowaliśmy się innymi cenami, które były w karcie, no i chyba daliśmy się naciąć. W tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że po drugim odcinku zaczynacie już szukać lotów na Kefalonie. A to jeszcze nie koniec, bo przed nami kolejne wspaniałe plaże, widoki, smaki, wenecka twierdza, degustacja win i cała masa wrażeń. Zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.